Moduł produkcyjny jest, myślę, kluczowym elementem systemów ERP. Oczywiście dotyczy to firm produkcyjnych jak najbardziej. Zresztą klienci wybierając system ERP, w pierwszej kolejności właściwie kładą nacisk na funkcjonalność i możliwości tej części produkcyjnej. Jest to dla nich wręcz kluczowe i specyfikacja wymagań ze strony klientów właśnie kładzie duży nacisk na tą część systemu. W przypadku firm, które się dynamicznie rozwijają, poszerzają swój park maszynowy, sprzedaż i które przymierzają się do wdrożenia systemu ERP, a w szczególności modułu produkcyjnego, przede wszystkim powinny zwrócić uwagę na to, jak przebiegają procesy biznesowe w tym obszarze, przyjrzeć im się troszeczkę, zoptymalizować na tyle, na ile jest to możliwe i oczywiście przewidzieć dalszy rozwój w tym zakresie. Dużą rolą jest wtedy też podejście firmy wdrażającej. To wtedy sytuacja wygląda tak, że ten projekt wdrożenia raczej nie będzie projektem zamkniętym, że wdrożenie potrwa kilka czy kilkanaście miesięcy. Po zakończeniu funkcjonalność zostanie osiągnięta i to jest koniec projektu, ponieważ przyszły rozwój firmy na pewno będzie wymagał kolejnych prac, współpracy z dostawcą systemu. I tu jest rola zarówno właśnie dostawcy systemu, jak i klienta, żeby takie rzeczy przewidzieć i się na nie przygotować. W przypadku dynamicznego rozwoju też jest istotne, żeby nie wdrażać wszystkiego naraz. Rozplanować proces wdrożenia w taki sposób, żeby zacząć od tych podstaw, żeby dobrze te prace wykonać, po to, żeby mieć później solidną bazę do tego, aby te wdrożenie można było przeprowadzić i pamiętając oczywiście o kolejnym rozwoju. Świadomość polskich firm produkcyjnych w obszarze IT, a w szczególności oczywiście systemów klasy ERP, zmieniła się in plus. Coraz większa świadomość jest po pierwsze potrzeby samego wdrożenia systemu, co tak naprawdę już właściwie od wielu lat istnieje, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Sam fakt potrzeby posiadania systemu ERP to nie wszystko. Później należy sobie powiedzieć, czego oczekujemy od tego systemu, jakie cele chcemy osiągnąć. Po to, żeby to wdrożenie przebiegło poprawnie, to po pierwsze. Po drugie, żeby firmy osiągnęły cel, który zakładały, podejmując decyzję o zakupie systemu. Wiadomo, że inwestycja w system klasy ERP nie jest tanią inwestycją, więc tym bardziej należy sobie dobrze przemyśleć, czego potrzebujemy, czego oczekujemy i być również otwartym na sugestie konsultantów od strony dostawcy systemu. Konsultanci od strony dostawcy mają wiedzę, doświadczenia na temat tego, jak przebiegają procesy biznesowe w danym obszarze. W tym przypadku mówimy oczywiście o produkcji. Mają doświadczenia pozbierane z projektów, które realizowali wcześniej. Też zdobywają wiedzę, tu przykładem jest szkolenia z Apixa, które zostały przeprowadzone w naszej firmie dla naszych konsultantów. I to nam pozwala być nie tylko dostawcą oprogramowania jako takiego, ale również wspierać klientów w tym obszarze czysto biznesowym, pomagając im w modelowaniu tych procesów, które u nich funkcjonują, optymalizacji i podniesieniu ich jakości. W przypadku klientów, którzy posiadają oprogramowanie wspierające produkcję i zwracające się do nas z zapytaniem o wdrożenie systemu ERP, klasy ERP, muszą pamiętać o dwóch stronach. O korzyściach z tego, że system jest zintegrowany, jedna baza danych, nie trzeba transponować danych pomiędzy modułami, to jest jakby idea integracji. Też często są to problemy wynikające z tego, że dostawca poprzedniego oprogramowania nie jest w stanie już spełnić oczekiwań i wymagań klienta z różnych powodów. Oczywiście to wszystko, jeszcze trzeba też pamiętać o wyjątkach, bo są bardzo specjalistyczne oprogramowania, których system klasy ERP z założenia nie realizuje. Wtedy oczywiście ważnym jest integracja między tymi systemami, żeby te dane, które oprogramowanie specjalistyczne zbiera, można było później wykorzystać już w pozostałych częściach systemu ERP. Jeżeli mówimy o etapach wdrożenia modułu produkcyjnego, to
pierwsza podstawowa i kluczowa rzecz to jest baza technologiczna. Jądrem systemu produkcyjnego zawsze jest ta baza technologiczna, która zawiera informacje o listach materiałowych, czyli jest to informacja o tym, jakie surowce materiały należy wykorzystywać do produkcji. Jest to oczywiście, są to informacje o marszrutach technologicznych, czyli kolejki wykonania poszczególnych operacji na określonych maszynach. Są to również definicje pozostałych zasobów produkcyjnych. Oczywiście podstawowe to są materiały i urządzenia, natomiast mogą to być na przykład kwestie kwalifikacji pracowników, czyli operatorzy. Mogą to być zużycie mediów typu energia elektryczna, para wodna itd. Ale to jest podstawa do tego, żeby cokolwiek móc realizować w etapie późniejszym. Kolejnym etapem jest kwestia ewidencji danych produkcyjnych. Uruchamianie zleceń produkcyjnych, zbieranie danych o produkcji wykonanej z hali produkcyjnej, po to, żeby mieć lepszy obraz tego, jak faktycznie przedsiębiorstwo funkcjonuje. Tu oczywiście mam na myśli wskaźniki, na przykład wskaźniki OI, czyli wtedy mamy informację, jak faktycznie wykorzystywane są przez nas zasoby maszyny w tym przypadku. A ostatnim etapem to jest sfera planowania produkcji, która oczywiście też nie sprowadza się do jednej funkcjonalności. Jest to proces bardziej złożony. Mówiąc o planowaniu produkcji, często spotykam się z takim myśleniem, że jest to szczegółowy harmonogram produkcji, czyli de facto kolejka operacji do wykonania na każdej z maszyn. Natomiast mówiąc o modelu planistycznym, to tak naprawdę jest to ostatni element. Mówiąc o planowaniu, musimy pamiętać, że to jest de facto cały model planistyczny i również należy pamiętać o tym, że planowanie to nie tylko funkcjonalność systemu, ale również to, jak funkcjonuje organizacja. Planowanie należy de facto, planowanie produkcji, właściwie planowanie działalności przedsiębiorstwa nawet, należy podzielić również na kilka etapów. Mówiąc bardzo krótko, od ogółu do szczegółu. Czyli mamy funkcjonalności w systemie, które pozwalają na planowanie w długoterminowym, średnim okresie. Mam tu na myśli horyzont kilkunastu miesięcy. To jest funkcjonalność MPS-u, czyli Master Scheduling Planning, który pozwala w pierwszej kolejności sprawdzić, czy przewidywany przez nas popyt, wyrażony w postaci zamówień klienta lub prognoz sprzedaży, jesteśmy w stanie zaspokoić pod kątem zasobów, czyli jest to narzędzie, które pozwala nam na sprawdzenie, czy plan produkcji, który układamy, jesteśmy w stanie zrealizować. I to jest pierwszy etap, pierwszy krok w tym takim horyzoncie kilkunastomiesięcznym. Kolejnym krokiem to już jest planowanie na poziomie MRP samego jako takiego, gdzie podstawą jest właśnie plan MPS, który w oparciu o struktury materiałowe rozwija nam te struktury i daje informacje po pierwsze na kiedy jakie półprodukty są potrzebne, jak i również na kiedy i jakie materiały są potrzebne. Ustala nam taki plan priorytetów z dokładnością do indeksów, ilości i terminów. I na tym poziomie mamy również możliwość w systemie Impuls Evo zweryfikować ponownie dostępność zasobów. Odpowiada za to funkcjonalność CRP, która per analogia z poziomem wyżej, czyli z MPS-em, sprawdza dostępność naszych zasobów, ale robi to po pierwsze w troszeczkę krótszym horyzoncie czasowym i już z większą dokładnością. Analizuje, czy ustalone przez nas priorytety w postaci terminów i ilości dla półproduktów i materiałów jesteśmy w stanie zrealizować. Czyli to już jest taki, zbliżamy się w ten sposób do tego, żeby przejść do etapu kolejnego, czyli już właśnie szczegółowe harmonogramowanie produkcji, którego podstawową funkcją oczywiście na wyjściu jest ułożenie kolejek wykonania operacji technologicznych na poszczególnych maszynach w sposób optymalny. Ta optymalizacja oczywiście zależy od specyfiki branży, klienta, organizacji jako takiej
Jest ona w procesie wdrożenia konfigurowana i realizowana przez naszych konsultantów. I to już jest ten ostatni, najbardziej szczegółowy etap w tym całym modelu planistycznym. Jeżeli poprzednie etapy są przeprowadzone poprawnie i nie ma jakichś niespodziewanych, dużych wahań w postaci, nie wiem, jakichś potężnych awarii maszyn, nie wiem, huraganów i tego typu rzeczy, to ostatni etap, czyli szczegółowe harmonogramowanie produkcji, w zasadzie sprowadza się do tego, żeby zoptymalizować to wykonanie i zrobić je w najlepszy możliwy sposób, już niespecjalnie martwiąc się o to, czy zasoby, którymi dysponujemy, są wystarczające, ponieważ sprawdziliśmy to na etapach wcześniejszych. Firma się rozrasta, jest coraz większa. Do tej pory radziliśmy sobie przy pomocy Exceli. Te dane były przesyłane czy to pomiędzy pracownikami, czy pomiędzy komórkami i w miarę się to sprawdzało. Nie było aż tak istotne szybkość w realizowaniu tych procesów. Też potencjalnie ilość błędów, która powstawała, nie była taka znacząca i zawsze dało się do kogoś czy zadzwonić, czy coś uzgodnić. Natomiast w przypadku, kiedy organizacja się rozrasta, te procesy muszą być bardziej sformalizowane, ale oczywiście nie mam tu na myśli formalizacji polegającej na tym, że ogranicza inwencję pracowników, tylko bardziej układa procesy w firmie w taki sposób, aby mogły być one realizowane przez nich po prostu sprawniej, żeby im tą pracę ułatwić. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt, co dla mnie osobiście jest jedną z większych zalet systemów ERP w kontekście produkcji, to jest właśnie możliwość planowania tej produkcji. W tej chwili często te funkcje są w firmach spełniane, lepiej bądź gorzej. Często wynika to po prostu z braku narzędzi najzwyczajniej w świecie, czyli produkcja jest planowana w ten czy inny sposób przy użyciu, tak jak wspomniałem wcześniej, na przykład Exceli czy jakichś dedykowanego oprogramowania. Natomiast nie jest to zintegrowane z całością biznesu. I uważam, że firmy, które decydują się na kupno systemu ERP w obszarze produkcji powinny otworzyć się na to, żeby zbudować u siebie w firmie, w organizacji model planowania, który oczywiście można wesprzeć systemem ERP, bo to daje wymierne korzyści. Często zadając pytanie, czy o terminowość realizowanych zamówień, czy o poziom zapasów w magazynach, słyszę od klientów, że te zapasy są za duże, że z terminowością to jest różnie. Często sprowadza się to do gaszenia pożarów i uważam, że jest to wynikiem, że jakość planowania w firmie nie jest wystarczająca. I tak jak wspomniałem, systemy ERP znakomicie potrafią tą lukę zapełnić, tylko trzeba to potrafić wykorzystać. I to właśnie jest ciężka praca z obu stron, to znaczy i po stronie klienta, który musi sobie uświadomić przede wszystkim te braki, znaleźć rozwiązania na ich eliminowanie, ale z drugiej strony też ważna jest rola konsultantów po stronie dostawcy systemu. Oni muszą wiedzieć, jak ten biznes funkcjonuje, mają doświadczenie z innych projektów i ich rolą jest podpowiadanie klientowi rozwiązań i wspólna praca nad tym, żeby wypracować taki model, żeby klient był zadowolony i system spełniał swoją rolę. Te korzyści, które odnosimy, tu wspomniałem o poziomie zapasów za wysokim, czy też terminowości realizowania zamówień. Oczywiście, że przekłada się na pieniądze, ponieważ zapas to jest zamrożona gotówka, która nie pracuje. Korzyści z tego żadnych nie ma, bo nadmierne zapasy ani nie pomagają nam w realizowaniu zamówień klienta, są dla nas poniesionym kosztem, z którego korzyści po prostu nie mamy. Terminowość z kolei realizacji zamówień, to jest opinia o nas na rynku. Dla naszych odbiorców ważnym jest również to, żeby mieć tą pewność, że jeżeli termin, który został obiecany, zostanie dotrzymany, ponieważ oni również ustalają swoją, czy to sprzedaż, czy swoją produkcję w oparciu o te obiecane terminy i wszelkie opóźnienia
to jest już później na zasadzie domina, kiedy w tym całym łańcuchu nie jest to zsynchronizowane i powoduje tylko problemy. Zdarza się, że klienci podejmując decyzję o zakupie systemu ERP wyobrażają sobie to w ten sposób, że będą funkcjonowali w dość podobny lub wręcz taki sam sposób, tylko że lepiej. No oczywiście słowem kluczem jest tutaj to lepiej i często obserwuję w projektach tą zmianę świadomości. Z jednej strony klienta, który widzi na początku, ma na początku jakieś wyobrażenie o tym, jak system powinien funkcjonować, ale w trakcie analizy i później wdrożenia nabiera przekonania, że mógłby uzyskać więcej. Oczywiście też należy pamiętać o drugiej stronie, czyli konsultantów po stronie dostawcy, którzy też uczą się w pewien sposób firmy, nawet mając doświadczenie w identycznej branży lub podobnej branży. No każda organizacja jest troszeczkę inna i tutaj należy to brać pod uwagę. Ale wracając do tych pierwszych spotkań analitycznych, kontaktów z klientem, który ma pewne wyobrażenie o tym, jak chciałby, żeby ten system u niego działał, no to tutaj jest bardzo duża rola konsultantów, bo sztuką jest przekonać klienta nawet nie do tego, że funkcjonalność systemu jest taka, a nie inna, ale do zmiany procesów biznesowych, jakie u niego funkcjonują. Bo zawsze jest pole do poprawy i często takie analizy czy wdrożenia systemu otwierają oczy i jakby pokazują miejsca, gdzie firma mogłaby poprawić swoje funkcjonowanie. No i zdarza się, że wdrożenie systemu ogranicza się w zasadzie do ewidencji danych, też w dość uproszczony sposób, ale z czasem użytkowania systemu klienci widzą, że to jeszcze nie jest to, że potrzebowaliby czegoś więcej. W przypadku klientów, którzy zastanawiają się nad wyborem systemu ERP, którzy nie mają żadnych doświadczeń w pracy z tego typu systemami, w pierwszej kolejności radziłbym dowiedzieć się, oczywiście porównać funkcjonalność systemów. To jest rzecz podstawowa i czy ta funkcjonalność, którą systemy oferują, obejmuje obszary, w których klient chciałby wykorzystywać system ERP. No ale znając realia rynkowe, takich systemów jest wiele, które w znacznej części ich funkcjonalności się po prostu pokrywają. Drugim elementem, bardzo istotnym, właściwie szczerze mówiąc w przypadku porównywalnych systemów kluczowym w kontekście wdrożenia, to są kompetencje konsultantów, bo to oni odpowiadają za przeprowadzenie analizy przed wdrożeniem, gdzie będą opisane wszystkie procesy i sposób ich realizacji. Oni są tymi osobami, które są w stanie doradzić klientowi, jak rozwiązać pewne zagadnienia. No i oni później będą to realizować, więc od ich sprawności, wiedzy, doświadczenia też mają znaczenie takie cechy bardzo miękkie, typu zdolność komunikacji, zdolność zadawania pytań, zdolność myślenia analitycznego, bo to wszystko wpływa na jakość wdrożenia. Mogę sobie wyobrazić sytuację, gdzie ten sam system w tej samej firmie może być wdrożony zupełnie w różny sposób, in minus, in plus. I myślę, że tu jest właśnie dużą rolą kompetencje konsultantów. Doświadczenie branżowe pomaga, zdecydowanie. Skraca komunikację, w sensie łatwiej się porozumieć. Natomiast czy jest kluczowe? No, może być kluczowe w kontekście funkcjonalności systemu, bo może być taka sytuacja, że mając doświadczenie w branży, system już pewne funkcjonalności posiada. W związku z tym nie ma ryzyka modyfikacji dodatkowych systemu. Natomiast pod kątem samego wdrażania no nie jest kluczowe, bo tak jak wspominałem o kompetencjach konsultantów, odpowiednio kompetentny konsultant poradzi sobie bez problemu w nowej branży. Będzie w stanie wychwycić te wymagania, które są dla klienta istotne i później opisać je w analizie i zrealizować. Może się okazać, że istotnym elementem w przypadku konkretnego projektu
jest również otwartość systemu ERP, a właściwie dostawcy systemu ERP na integrację z zewnętrznym oprogramowaniem. Ponieważ system ERP z założenia nie obejmuje wszystkich możliwych do wyobrażenia sobie obszarów działania przedsiębiorstwa, w związku z tym istnieją specjalizowane programy. To mogą być programy typu PLM do tworzenia konstrukcji, mogą to być różnego rodzaju optymalizatory, rozkrojów, tego typu systemy. I wtedy ważnym jest to, żeby dostawca systemu ERP przewidział w swoim oprogramowaniu możliwość integracji z takimi systemami, ponieważ te dane również w dalszej kolejności są wykorzystywane w systemach ERP. Tu z moich doświadczeń dość często integrujemy się z oprogramowaniem PLM, gdzie konstruktorzy mają możliwość budowy modeli 3D produktów, natomiast dla systemu ERP, na przykład modeli 3D produktów, natomiast dla systemu ERP ważną wtedy informacją jest lista materiałowa, która przy tej okazji powstaje po to, żeby móc dalej przetwarzać te dane już w procesach obsługiwanych stricte przez system ERP. Warto też zwrócić na kraj pochodzenia dostawcy systemu. Może mniej to jest widoczne czy też wyraźne w obszarze produkcyjnym, natomiast z rozmów z kolegami, którzy wdrażają moduły kadrowo-płacowe czy też finansowo-księgowe, wiem, że fakt, że firma pochodzi z kraju, w którym wdraża, w związku z tym jest na bieżąco w przepisach danego kraju i te funkcjonalności, które system oferuje, w pełni zaspokajają potrzeby klientów w tym zakresie. Outsourcingowanie usług produkcyjnych przez firmy to w dużej części to tak naprawdę już ma miejsce, bo szczególnie w sytuacji, kiedy produkty, które nasi klienci oczekują od nas, są dość mocno indywidualizowane. Więc tak naprawdę wszystko się sprowadza do zdolności firmy z jednej strony posiadania zasobów, które by mogły realizować takie produkty, a z drugiej zdolność do adaptacji i bycie otwartym na ciągłą zmianę, że nie jest to nasz stały asortyment, który produkujemy, sprzedajemy, ale to są po prostu oddzielne projekty, że za każdym razem klient ustala z nami, czy wręcz przesyła gotową specyfikację produktu, który chce, żebyśmy dla niego wykonali, a my określamy nasze zdolności, koszty i je realizujemy. Zresztą przykład, nie wiem, na przykład marek własnych z branży, powiedzmy, spożywczej, chociaż nie tylko, dla dużych sieci hipermarketów, to właśnie to jest pewnego rodzaju outsourcing. Zresztą też spotykałem się u moich klientów z czymś takim, że kupując maszynę, brali pod uwagę nie tylko swoją sprzedaż, ale również zakładali, że nadwyżki wolnych zasobów będą wynajmować klientom. Czyli jeżeli maszyna bierze udział w procesie produkcji jakiegoś wyrobu, to równie dobrze może realizować typowo usługi dla jakichś klientów, którzy, na przykład, nie wiem, obrabiarki numeryczne. One oczywiście biorą w procesie produkcji jakichś złożonych wyrobów, wykonując detale, które później idą do montażu, ale równie dobrze można jej uruchomić program, który zrealizuje jakiś jeden konkretny detal, czy partię tego detalu dla odbiorcy, który nie jest naszym stałym odbiorcą, a potrzebuje jakiegoś konkretnego elementu. Także myślę, że ten kierunek może się rozwijać, bo to jest też dywersyfikacja pewnego rodzaju. Trudno zbilansować sobie nasze zasoby tylko i wyłącznie pod przewidywaną naszą sprzedaż, ale też trzeba umieć wykorzystać te nadwyżki w ten czy inny sposób i ten outsourcing może być takim rozwiązaniem. Nie widzę jakichś większych różnic pomiędzy korzystaniem z takiego systemu w chmurze, a posiadaniem serwera na miejscu w firmie, czy ewentualnie w centrali. Zresztą, jeżeli mamy do czynienia z firmą wielooddziałową, to nie w każdym oddziale przecież taki serwer funkcjonuje. Zazwyczaj jest po prostu jeden, gdzie pracownicy w oddziałach łączą się poprzez rozwiązania VPN-owe, na przykład rozwiązania VPN-owe do serwera z centrali i pracują de facto bezpośrednio na nim, więc szczerze mówiąc nie widzę większej różnicy między rozwiązaniami w chmurze, a gdzieś
lokalnie, oczywiście w kontekście funkcjonalności systemu.